Hej, hej, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z A.B.C. Murders Agathy Christie. Jesteśmy u pani, która wynajmowała potencjalnemu zabójcy oczywiście pokój. Jeszcze jej się nie przyjrzeliśmy, faktycznie dziękuję wam bardzo serdecznie za radę. Dziękuję bardzo serdecznie za radę, bo faktycznie nie przyjrzeliśmy jej się. Gwałtowne ruchy, niekomunikatywna postawa. I... Mrs. Marbury is taking out her bad mood on the evening meal's potato. Okej. No, nic takiego chyba fascynującego. Weźmy klucz, który tutaj jest. I should check the register. Mrs. Marbury may have been hiding something from me. 306. I don't think my register will help you. Mr. Cuss rents his room all year. If he goes away for a few days, I have no reason to make a note of it. Ale mimo wszystko mogę to zobaczyć, czy nie? The truth is becoming apparent, and I have something to say to Mrs. Marbury. Ale co? Zaraz, co? Bo nie wiem co. Nie zauważyłem tam czegoś. Jeden punkt ego. Mrs. Marbury is taking out her bad mood on the evening Ale meal's to zaraz. potato. To już sprawdziliśmy. A co mam jej powiedzieć niby? Mrs. Marbury, if I am to believe the register, you rented room 306 to a certain Mr. Fishman on the day of the Bexley murder. Room 306 is Cust's room. Can you explain yourself? If I did, it was because Mr. Cust wasn't here. What about it? Ciekawe. Ona się tak jakby przed wszystkim broni, nie? It doesn't matter, provided that you remember to change the sheets. Of course I changed them. I keep a nice, clean establishment. I'll have you know. Miałem ją oskarżyć? Czy nie? Dobra. Idźmy do tego pokoju w takim razie. Przesłuchaj panią Marbury, ale... Dobra, idziemy. Idziemy na górę. No. Ale ja już ją przesłuchałem, chyba. Przeszukaj pokój Kirsta. No, tak. Zawinimy sobie jeszcze troszeczkę wąsik. Dobrze. 3 punkty ego. Co my tutaj mamy? Mamy fiolkę z jakimś... Laudanum Cameron's Chemists. Laudanum, a medicine for coughs. It is what Dr. Clark prescribed for Mrs. Asher. This subject will probably be useful to me. Może zabójca zabija dla leków? To by było ciekawe. Znaczy, to było dosyć głupie, ale... Diethyl barbituric acid, Johnson Company. I know this medicine. It is a powerful sedative. This subject will probably be useful to me. No proszę, ale dragów, kurde, nabiorę sobie stąd. Coś jeszcze tutaj znajdę. Śniadanko, pościel. How hopeful. This place is a real mess. No, dla Poirot to jest chyba faktycznie dosyć duże. Lekko odsunięty... Maszyna do pisania! Spodnie tutaj na krześle. At least we can say that Mr. Nie, to Cust is płaszcz. not very concerned about order and balance. No nie, ale na pewno trzeba będzie się przyjrzeć maszynie. Lekko odsunięte łóżko. Ciekawe, czy coś z drugiej strony za tym łóżkiem War of jest, ale... 1914-1918. By the King's order, the name of Corporal A.B. Cust, Devonshire Regiment, was published on the London Gazette on May the 10th, 1918, as mentioned in the dispatch for gallant and distinguished service. Nieźle. An Ale army zobaczcie, że dispatch, A.B.C. wounded on the Somme front, victim of a gas attack. Corporal Cust greatly deserves his distinction. Aleksander Bonaparte Kust. A.B.C.
Też zauważyliście. Dobra, przyjrzyjmy się stolikowi. Mamy tak, po It's pierwsze an A.B.C. A.B.C. Mamy nóż. A long-bladed knife. A murderer's weapon. Czy ja The wiem? subject would probably be useful to me. Jejku, wszystko stąd zabiorę. Gościowi nic nie zostawimy. Dobra, co my tutaj jeszcze mamy? Kleks. John Milligan, Managing Director, Silky Legs, Frederick Street, Leicester. To A.B. Cust, Marbury's Guest House, 1935, May the 21st. Dear Sir, further to our letters dated 5th and 10th of the month, we confirm we are you as door-to-door salesman, according to the conditions stated in our previous letters. We will send you the articles by mail and also a Redfield typewriter you will be using for every business letter. Regarding the schedule of your rounds, please do as following. June 21, Andover. Arrive by train the 20th in the evening and get a room at Station Hotel. Start your turn in the north part of the town. This letter establishes that Cust went to Andover, but the ink has hidden the destinations of his other trips. I know from Mrs. Marbury that he went to Churston. I just have to show that he went to Bexhill, and I will have proved that he was present at all the crime scenes. Tak, a ja teraz sobie pomyślałem, że to może nie być takie proste i ten gość, który cały czas nam jest gdzieś tam Cust is pokazywany, parsimonious. He keeps his pencils and sharpens them until there is nothing left. It is clear that he did not grow up in luxury. że bardzo możliwe... The least we can say that Mr. Cust is Ej, not nie, very nie, 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 concerned nie, nie, about nie, nie, order nie, and nie. balance. Chciałem się bliżej przyjrzeć temu biurku jeszcze. Może ta firma, która go wynajęła, która zrobiła z niego komiwojażera, czy jak to się dokładnie nazywa, specjalnie go wysyłała w Did tamte Cust drop it miejsca, when he opened the window, or was it Mrs. Marbury while she was cleaning? żeby I go have to wrobić. get the ribbon. How am I going to do it? Taśmę? The ribbon is jammed. I have to start by freeing it. Mhm. The ribbon is jammed. No dobra. Ale zobaczcie, A jest Something takie, is blocking the ribbon. coś takie... Nie takie jak powinno być. Coś blokuje taśmę. The right-hand heel has been removed. Okej, no to w takim razie zróbmy to samo po lewej. O ile się da. The left-hand heel has been removed. Mr. Poirot! Teraz dopiero zauważyłem, że tam jest do mnie coś napisane. Something is blocking the ribbon. Jeszcze coś blokuje? Co tu jeszcze może blokować? Something is blocking the ribbon. No kurde! No przecież zdjąłem to. Z tej strony też zdjąłem. Something is blocking. Dobra, obejrzyjmy sobie w takim razie z tyłu tą... A! To do tego samego się sprowadza, tak? O! And here is the ribbon. Let us see if it was indeed used to write the letters sent by A.B.C. Może mu podrzucili taką I samą. only need the ink ribbon for my inquiry. I will let Jack clean the keyboard if he wishes. Okej. All the letters announcing the murders were written on Cust's typewriter. Takie I pogrubione. W powinno być lekko niewyraźne. I A takie krzywe. A.B.C. Patrzcie, ile mam informatorów. Sign about a dozen murders. It's closed. A mam czym... Ej! Nie wychodzić mi stąd. I tak jest closed. To weźmy, spróbujmy nożem to otworzyć, co? This knife is very useful. Who knows? Maybe it never cut anything other than string.
Może. stockings. Czyli pończochy i informatory A.B.C. Coś jeszcze tutaj znajdę? W szafie. The Bexhill daily paper, dated from the day of the Bexhill murder. Okej. Most probably the Basil dress Kąpielówki. repaired by Mrs. Marbury's expert hands. Mhm. All the main articles referring to the A.B.C. case are here, from the Churston murder onwards. Nothing before that date. Dobra. Trousers, Garnitury. white shirts. Everything has been washed very well. Czy coś jeszcze tutaj znajdziemy? Gdzie przybywał Kust w chwili morderstwa, nowe tropy? To jest to samo, to nie szafa. Dokładnie. To ja tutaj nic już nie znajdę chyba, co mi się wydaje. Przeszukaj pokój Kusta. Ale jeszcze coś tutaj mamy, tak? Do przeszukania. Jeszcze coś tu znajdziemy? Co to jeszcze możemy znaleźć? Tutaj już nic. Po dłuższej chwili błądzenia kursorem po całym tym pokoju znalazłem jedną rzecz. Na ziemi pod umywalką plamę krwi. I to chyba była ta rzecz, która nas tutaj trzymała. It could be blood, but goodness knows how long it has been there. No use continuing the inspection of this room. I've seen all there is to see. Także jakieś takie dłuższe błądzenie na pewno będę wam wycinał, bo to jest, no to nie jest tyle jakieś główkowanie nad zagadką, co po prostu błądzenie kursorem, co ja tutaj mogę jeszcze, czemu mogę się przyjrzeć, nie? I przy okazji, w tym czasie, jak ja tutaj szukałem kursorem, co mógłbym jeszcze przeszukać, to doszedłem do tego, gdzie przebywał Kust w chwili morderstwa w Bexhill. Dodałem dwa tropy, że spostrzeżenie Herkulesa 25 lipca w pokoju Kusta zatrzymała się inna osoba. Pamiętacie? Jak sprawdziliśmy ten informator tam na ladzie u tej babki na dole, to tak właśnie zauważyliśmy to. I istotny dowód w pokoju Kusta znaleziono lokalną gazetę wydaną w Bexhill w dniu morderstwa Betty. No i w dniu popełnienia morderstwa Kust był prawdopodobnie w Bexhill. Możemy teraz stąd wyjść. Zobaczymy, czy coś ciekawego na dole nas zastanie i czy będziemy mogli się trochę więcej dowiedzieć od tej pani. Goodbye, Mrs. Marbury. Thank No, you już for idziemy your sobie, help. tak? Dobrze. I look forward to seeing you again, Mr. Poirot. Jaka ona jest taka Chief uśmiechnięta. Inspector. I was about to leave. Good evening, Chief Inspector. Welcome. Please excuse me, I must go to the kitchen. I'll leave the key of Mr. Cust on the counter. I'm sorry I'm late. I've spent ages with the Doncaster police. And you? I have established one fact. On 3 occasions, Cust was at the scene on the day of the crimes. Coś nowego? Porozmawiać z Japem. A jestem w stanie na przykład podejrzeć sobie jeszcze raz ten jej No more need to dzienniczek. consult the register. Już nie muszę przeglądać. Dobrze. No to w takim razie, jak nie muszę, to porozmawiajmy. A, zobaczmy. Na We Japa. had best talk to Jap. To porozmawiajmy. I've listened closely to what you have to say, Poirot. For me, there's no doubt Cust is guilty. No halo, Do you halo, have nie tak any szybko. element that might prove the contrary? That is what we're going to look for. Let us now try and get our brain cells Oho. to work. Czy Kust jest winny? Ciekawe, czy tutaj są różne rozwiązania, czy tam różne zakończenia tej gry. Co my tutaj mamy? Czy to możliwe, że Kust zamordował wszystkie 3 ofiary? W dniu morderstwa Sir Clark Kust był w Churston. Wszystkie listy wysłane do Poirot zostały napisane na jednej maszynie. W dniu morderstwa Betty Barnwell Kust był... W dniu morderstwa Betty, tutaj powinno być jakiś przecinek, Banner Kust był w Bexhill. Przechowuje gazety, publikacje, informacje o morderstwach. Posiada nóż podobny do sztyletu, którym zamordowano Sir Michaela. Skłamał, podając nieprawdziwy cel podróży. Był w Andover.
Miano sobie plamę krwi w jego domu, znajdują się informatory. A zróbmy to najpierw tak, że... Clark był w Charleston. Nie. O właśnie. Kus był we wszystkich miejscowościach. Tutaj wrzuciłem oczywiście nie morderstwa, Sir Clark był w Charleston, czyli mamy Bexhill, Andover i Charleston. Co mamy tutaj z kolei? Czy morderstwa jakieś mają ze sobą coś wspólnego? No na jednej maszynie. Informatory? Ojej. O właśnie. Nóż, informatory i maszyna. Czy zachowanie korzysta jest podejrzane? No skłamał. Gdzie jest? Skłamał podając cel po podróży. Miano sobie plamę krwi. Ale jest to związane też z tym, że pluje krwią. A to nie on. Chociaż może. Winny. The evidence against Czy na Cust is pewno? overwhelming. His presence at the scenes, the knife, the blood-stained shirt, the ABCs in a box. C'est vrai. However, the blood Mrs. Marbury saw on Cust's shirt may have been his own. According to his medical records, he suffers from hemoptysis. The murderer cuts a Carmichael's throat from behind, and the blood spurted outwards. You would expect the murderer's shirt to be stained on the sleeves, not on the buttonholes, yet we see quite the opposite. You would expect the murderer to keep the newspaper articles about his crimes. But Cust's collection starts in Cheston, as if it discovered the case rather late. I agree it's troubling, but it doesn't change my mind. There's small details that we should be able to clear up by questioning Cust. When can we talk to him? Doncaster is sending him to us on the first train. Are they questioning him already? He says he can't remember a thing. It's plausible. Doctors say he suffers from absences and amnesia. Mrs. Marbury has confirmed this. He may have done the murders in an altered state. A familiar situation. It's not enough to clear his name. Dr. Thompson insisted that even if you don't know what you're doing, you never commit a murder without wanting to. Très intéressant. I shall remember that. Right. I'll go and examine the suspect's room. Ja już przyjrzałem. Chief Inspector, I took the liberty of removing a few clues to examinatum. All right, we'll discuss them tomorrow. In the meantime, I'm going to see if you've missed something. No, ja na pewno nie. Tak, kurczę, myszką jeździłem dokładnie, że nie ma opcji, żebym cokolwiek przeoczył. Więc... krzyż na drogę. Do Scotland Yardu, tak? A ta taksówka tutaj czeka. Ciekawe ile za bólę. Za to, że ona czekała na mnie. Przesłuchańsko będzie? Będzie przesłuchańsko? Dzień dobry. Przesłuchaj Kusta. Hello. Najpierw na niego rzućmy okiem. This man is not in good shape. On przełyka nerwowo drżące dłonie. He is Słowem się na worried and marynarkę. very tired. And other police have been hard on him. No dobrze, dzień dobry. Możemy porozmawiać? What do you want from me? Good day, Mr. Cust. I am Hercule Poirot. Ah, you're the detective. Yes, I am the person you have been sending the letters to. I didn't write these letters. I've already said so. To dlaczego zostały napisane na twojej maszynie? Très bien. You did not hide these letters. But the question remains, who did? Probably one of my enemies. I have many. Podejrzliwość. Czy jest zdolny do zabójstwa? Przyznaj, że nie wierzysz, że jest zabójcą. I do not believe that you are capable of murder, Mr. Cust.
I hope not. Dobrze mi idzie jak na razie. Podkreśl fakt, że podobało mu się na wojnie. Nakłoń go do rozmowy o wojsku. You enjoyed the war, Cust. Admit it. I didn't want to be discharged. Skarż go o zamordowanie. Nakłoń go, aby uwierzył w swoją niewinność. Of course, you never considered killing a doctor who took such good care of you. No. No, never. Czy potwierdzasz, że pojechał do tych 3 miasteczek? Powiedz, że świadkowie widzieli go w tych 3 Do miejscach. you deny being at the scene of the crimes? So? There was no harm in being there. It was only for my work. Furia. Kurczę, atak kaszlu. Mamy chyba jego lek, nie? Przysłuchaj Kusta. Take this. It will help you. Thank you. I co? Możemy dalej rozmawiać, tak? Porozmawiajmy jeszcze. No już. Oh, good God, my shirt is covered in blood again. No właśnie. I now know where the bloodstains Mrs. Marbury saw came from. Are you well enough to speak? Yes, I feel much better. Co? Porozmawiamy dalej. Zapytaj go, czy potwierdza, że pojechał do tych 3 miasteczek. Powiedz, że świadkowie widzieli go w tych 3 miasteczkach. Do you deny being at the scene of the crimes? So? There was no harm in being there. It was only for my work. No to co You ostatnio, were tak? seen at all the crime scenes. Yes, I was. I travel a lot. But not for pleasure. I am terribly unwell in trains. But I had to respect my engagements. My employer gave me very precise written instructions about the towns I had to visit. Let's see. The company you claim to work for, Silky Legs, has never heard of you. And as for these letters they sent you, they were written on your own typewriter. The company sent me the typewriter when I started working for them. Yes, but the letters were received afterwards. Że napisał je pan, a następnie wysłał je do siebie samego, to dowód na to, że pan je napisał. So it would appear that you typed them before sending them to yourself. I don't remember. Good God! I don't know what's happening to me. My head hurts terribly. Co, pomożemy mu drugim lekiem? Pomożemy mu drugim lekiem? Take this. It will help you. Kurczę, gość nie jest w stanie zabić. Mi się wydaje, że ktoś go wrabia. Ta firma niby, która go zatrudniła i daje mu konkretne I think I'll be fine. wskazówki. Mi się wydaje, że ta Let us firma see, właśnie Cust. Look at me. jest w to You know zamieszana. very well that you committed these murders. Yes, I know. But I'm not wrong in saying that you do not know why you committed them. No, I don't. Porozmawiaj z Japem. Nie ma tutaj... Nie zaprzecza popełnieniu tych zbrodni, jednak nie pamięta swoich czynów. No to ciekawe. And what conclusions have you drawn? Plenty. It might help us to understand him a little better. Let us now try and get our brain cells to work. Czy Kirsty jest niewinny? Przed chwilą myśleliśmy nad tym, czy jest winny, teraz myślimy nad tym, czy jest niewinny. Jeżeli chodzi... Mówi, że nie napisał listów. Można oczekiwać, że morderca będzie przechowywać artykuły na temat swoich zbrodni. Nie rozpoznał Poirot. Nie miał powodów do zabicia ofiar.
kierunku morza. Jeszcze raz, zaraz. Ma problemy z gardłem. Kurde, poczekajcie. Mówi, że nie napisał. Cierpi na chrypie podczas ataków. Kaszlu, pluje krwią. Zaraz, jeszcze raz, od początku. Pluje krwią. Mówi, że nie napisał listów, nie jest to jakieś... Co wiem? Aha, co mi wiem na temat stanu zdrowia, bo wcześniej było inne pytanie. Dobra, przepraszam, nie zauważyłem. Wcześniej jak wchodziliśmy do tego, to było inaczej. Co wiemy na temat stanu zdrowia? Kaszel. Ma problemy z gardłem. Cierpi na napady nieświadomości. O, i teraz tak. Jest w złym stanie psychicznym i fizycznym, nie pasuje do problemu naszego mordercy. Czy istnieją jakiekolwiek tropy potwierdzające niewinność Kursta w przypadku zbrodni w Cheston? Niewinność Cheston. Mi się wydaje, że to i coś jeszcze. Przy guzikach, właśnie, nie na rękawach. Będzie ploniony na rękawach, a nie przy guzikach. Czy istnieje jakikolwiek trop potwierdzający niewinność Kursta? Nie miał powodów do zabicia. Nie rozpoznał Poirot. Nie. Ma na sobie plamy krwi. Nie napisał listów. O właśnie. Istnieje szereg szczegółów potwierdzających niewinność Kursta. Na przykład będzie przywoływać na temat swoich zbrodni, ale nie. I nie rozpoznał Poirot. Czy możemy stwierdzić bez cienia wątpliwości, że Kurst jest winny? No nie, bo nie miał powodów do zabicia i mówi, że nie napisał listów. Niewinny. A przed chwilą mówiliśmy, że winny. To ciekawe, nie? I don't see any clearer than before. This is worse. There is one point to highlight. C'est curieux. Cust admits that he killed, but he does not know why. What did Dr. Thompson say? Even if Cust killed while in an altered state, it still must have been his deepest desire. He must have had a motive. Let's keep it simple. Never mind his motive. He confessed. But you see, he can confess to anything and everything. He denied the murders and then he confessed to them. He confirmed that he never typed the letters, then with great ease, I managed to get him say quite the opposite. Come on, he behaved like a guilty man. He lied to his landlady. Because deep down he believes himself guilty. From the papers, he noticed that he had always been at the scene of the crimes. He must think that he killed and then simply forgot what he had done. How can you be so sure? Let us look at his psychological profile. You will understand my point of view. Let us now try and get our brain cells to work. Opracuj profil psychologiczny. O kurczę. Czy Kurst jest inteligentny? No inteligentny. Aha. A co tutaj mam jeszcze dać? Czy jest inteligentny? Skąd ja wiedzieć? Przeciętny. Ale przeciętny, bo co? Wojsko było... Aha. Pewny siebie. Czy jest pewny siebie? Kurst jest skąpy. No nieśmiały. Tak mówiła. Ulegający wpływom. Uwodziciel. Czy jest uwodzicielem? Pozbawiony uroku. Lubi pociągi. No niekoniecznie. Gdzie to jest? Gdzieś tu było to. O właśnie. Nie lubi pociągów. Czy jest impulsywny? Raczej nie. Wyrachowany? Wyrachowany. Czy Kurst jest szczodry? Skąpy. Czyli raczej nie potwierdza to wszystko. You see? Cust's character is quite the opposite of the murderer's. But if he's a madman,
Can we really talk about his character? You know very well that our murderer does not behave like a psychopath. Apart from the signature, there is no ritual or repetition in the choice of victims. Very well, very well. You're right, as always. So, we have no confession, no culprit, no suspects, nothing. And all that after 2 months of inquiry? What should I do? Have faith. Just give me 24 hours. Co niby mam... Jaki mam teraz trop? Jedź do domu. Ale to do domu pojadę sobie w następnym odcinku i zobaczymy, co tam w domu na nas czeka. A tymczasem dziękuję wam bardzo serdecznie za uwagę. Mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, zostawcie łapę w górę i zostawcie komentarz. Będę bardzo, bardzo wdzięczny. Trzymajcie się, do usłyszenia. Na razie. Pa, pa.